Dzień dobry. Już jesteśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, przepraszam. Zależy. Dzień dobry Zależy wieczór. dla kogo. Zależy Tak, dla kogo, tak, tak. Tak. Cześć wszystkim. Więc tak, Paweł powiedział, że mam prowadzić drugi segment, więc to będzie mój Ktoś musi zarządzać, debiut. ktoś musi Tak, prowadzić. więc jeżeli położę całą transmisję, to Pawła wina będzie, jakby co. Teraz zajmiemy się troszeczkę ekonomią i rzeczami, które się pojawiły w najbliższym, Kapitana poprzednim przysłoniło. tygodniu i zmroziło. Nie, i zmroziło. Dobra, to na trzecią część, bo znowu się rozbawimy. Tak, No, rozmrozimy jakiś, go żeby na się trzecią część, Ale- więc No dziwne. Dziwne, no jak się ma Ale takie na razie nie kabelki. Poza tym jesteś Na razie jest kapoitan od tak. capoeiry. Kapoitan jesteś, tak właśnie. Co tam się stało z twoim Co? No dobrze, Ja- połączę się jeszcze raz. Oui. Dobra. Widzę, że zbliżamy się do tej godziny 9 dużymi krokami. No. Tak. Więc będzie coraz luźniej z każdą godziną. I tak, mamy dzisiaj 3 tematy. Pierwszy temat dotyczy ataku hakerskiego na systemy informatyczne służby celnej Rosji. Drugi temat to będzie spadająca wartość rubla. I trzeci, i to taka będzie wisienka na torcie, obrót handlowy Chin i Rosji, mamy nowe wyniki oraz co się z tym wiąże, a wiążą się całkiem fajne rzeczy. Nie I tutaj fajne dla nas, jako rozmówców. Ale mówimy wiesz, cały czas, wiesz, jakbyśmy byli Rosjan, znaczy ja nie zamierzam, Rosji, nie? ja nie zamierzam. Ty możesz tak mówić, ja mówię ze swojej perspektywy. No bo dla Rosjan Więc- niedobrze, no to wiesz. No niedobrze, ale dzięki temu my Chociaż mamy niektórzy przyjemne będą wieczory. mówić, że dobrze. Wiesz, Tak. to zależy, gdzie będziesz słuchał. Dokładnie. Więc tak, takie 3 tematy mamy główne. Jeżeli streścimy się za bardzo, to mamy rezerwowe jakieś, a jeżeli się za bardzo rozwiniemy, to utniemy rozmowę w połowie i nie usłyszycie meritum Nic więcej. całego. Tak Nic jest. więcej. Więc myślę, Tobie tu że, jeszcze grozisz. więc myślę, że to jest dobry plan. I słuchajcie, może ja bym zaczął, jako Tak. że mam tutaj tą przyjemność prowadzić ten panel i zacząłbym od tych ataków hakerskich na służbę celną w Rosji. Jak wiecie, na pewno jeżeli przewozicie towary, eksportujecie, importujecie, to wszystko musi przejść przez granicę. Tam strażnik sprawdza, co to jest, nakłada cło, załatwia papiery, wpisuje w system. No i chodzi o to, że system im się troszeczkę wysypał. Wysypał się we wszystkich punktach, we wszystkich przejściach granicznych w poniedziałek rano. Awaria trwała, ja pisałem o tym taką wiadomość 2 dni temu, że trwa 2 dni, natomiast wczoraj jeszcze do południa ten system nie został postawiony, nie został uratowany, więc mamy tak naprawdę 3 dni, no całkowitej może blokady nie, ze względu na to, że strażnicy przechodzili na system ręczny, wypisywanie dokumentów ręcznie i wysyłanie ich faksem. Natomiast no, możecie się domyślić, jakie to tworzyło opóźnienia. Ja sobie przygotowałem takich kilka informacji, aby pokazać skalę. Jeżeli chodzi o przejścia graniczne, no to Rosja, jako że jest bardzo dużym krajem, tych przejść granicznych ma bardzo dużo. Jest to 7 w Finlandii, Ukraina 15, Polska 7, Norwegia 2, Mongolia 4, Łotwa 4, Korea Północna 18, co mnie bardzo zdziwiło, Kazachstan 16, Gruzja 3, Estonia 4 i Chiny, to jest ciekawostka, 13, a najwięcej Białoruś 21. Więc wszystkie te punkty są w tym momencie może już odkorkowane, ale przez 3 dni były mocno zblokowane. Ten ruch no, nie poruszał się tak szybko, a to są też realne straty i opóźnienia. Ja sobie wyszukałem informacje odnośnie takich średnich wartości eksportu i importu z ostatnich 5 lat w Rosji.
W tym momencie, wiadomo, mamy sytuację wojenną, mamy zmiany, o których będzie opowiadał później Paweł, w relacjach chińsko-rosyjskich, indyjsko-rosyjskich, ze względu na to, że tam są duże przetasowania, ale przed wojną średnio przepływało towarów w jedną stronę około 355 miliardów dolarów i to był eksport z Rosji, natomiast import wynosił 208 miliardów dolarów rocznie do Rosji. Czyli 3 dni zablokowania takiego systemu tworzyły zatory w jedną stronę na 1,71 miliarda USD, a w drugą 2,91 miliarda dolarów. I ze względu na to na pewno tam jakieś pieniądze Rosja sobie po prostu potraciła, ale dodatkowo łańcuchy dostaw się mocno sypią. W tym momencie ze względu na to, że Rosja jest bardzo uzależniona od importu z Chin i prowadzi wojnę, więc bardzo często wymagany przepływ towarów jest, wiecie, na za dzień, na za dwa. Taka 3-dniowa obsuwa będzie powodowała gdzieś tam komplikacje w następnych tygodniach, zanim się to rozładuje. Chciałem was zapytać, panowie, chociaż was nie widać w tym momencie, mam nadzieję, że Paweł wrzuci. Co sądzicie o tym? Jak to może wpłynąć na sytuację w Rosji? Czy to jest ważne? Czy to jest dosyć istotne? Co sądzicie o takim systemie informatycznym? Może macie jakieś informacje albo przemyślenia? Czy system informatyczny jest gdzieś na bazie amerykańskiej, czy zachodnioeuropejskiej, czy jest to temat typowo rosyjski? Czy w tym momencie będą musieli przechodzić może na system chiński? Jakbyście się wypowiedzieli w tej kwestii? Może... Ale masz na myśli dostawcę tego systemu? Tak. Ze względu na to, że próbowałem odnaleźć sobie informacje co do takiego systemu i nie ma za bardzo informacji. Jeżeli to jest atak hakerski, to najprawdopodobniej on jest, nie wiem, z krajów Europy Zachodniej, z Ukrainy bądź Stanów Zjednoczonych. Tak mi się przynajmniej wydaje. I czy nie zostały wykorzystane ewentualnie jakieś luki w zabezpieczeniach, które znają te kraje, i czy Rosja na przykład nie będzie musiała przechodzić na systemy chińskie albo tworzyć coś własnego? Znaczy z tego co wiem, to jest system rosyjski, Mhm. a co jest pod spodem, to nie wiem, bo Właśnie. takie informacje dostałem. Ale wiesz, to nie musi być, bo znowuż to pochodzi od Rosjan, tak? Oni mogą powiedzieć, że to jest rosyjskie, a pod spodem na przykład używają jakichś komponentów. Natomiast wydaje się, że jeżeli to jest system rosyjski, no to jak każdy system pisany na zamówienie może zawierać różnego rodzaju luki, exploity i tak dalej. I te podatności pewnie były. No i nie jest to przypadkiem, że Rosja w tym momencie ma problem. Tutaj poruszyłeś kwestię ilości właśnie tego eksportu, importu. O tym będziemy sobie za moment szerzej mówić, bo wszystko wskazuje na to, że do tych problemów związanych właśnie z juanem, z dolarem, doszedł ten problem z systemem informatycznym. To pewnie za jakiś czas zostanie jak gdyby udrożnione, natomiast też patrzmy na jedną rzecz przy tej okazji, na to, że Europa cały czas spada w tej wymianie i oprócz tych dwóch krajów, które dynamicznie rosną, czyli Indie i Chiny, to wszystkie inne kraje, no tam pomijam jakieś tam kraje afrykańskie, że tam jakieś tam były minimalne, tam jakieś Zimbabwe czy jakieś nie? Ale ogólnie no Europa, Stany, Azja, ta poza właśnie Chinami i Indiami, to mamy spadki w wymianie handlowej. To są takie spadki duże. Zobaczymy, jak będzie z Turcją w tym roku, bo w zeszłym roku oni mieli wzrost. To też nie był jakiś spektakularny, tak jak u nas się podawało, ale wydaje się, że w tym roku już nie będzie takich wzrostów. I tak samo zobaczymy, jak będzie z Azją Środkową, bo również Amerykanie, to widzimy, o tym mówił Maciek jakiś czas temu na naszym
na naszym odcinku w Wieściach z Rosji, no przykręcają śrubę, wysyłają swoich różnego rodzaju, nie wiem jak ich nazwać, Kontrolerów skarbowych. Tak, no chyba to jest najlepsze słowo, którzy pomagają uszczelniać sankcje i to będzie dotyczyć takich krajów, które sąsiadują z Rosją, takie właśnie jak Turcja, Armenia, Kazachstan. No i tam będą różnego rodzaju cały czas naciski na to, żeby te sankcje były uszczelniane. I te obroty niekoniecznie w tym roku muszą rosnąć, tak jak było to w zeszłym roku. Kapitana znowuż wyrzuciło, albo sam się wyrzucił. Ale musisz mikrofon włączyć, ej. Sorki, już, bo to się wyciszyłem. Co do tego ataku i do tych podatności, to pamiętajmy o dwóch rzeczach. W 2017 roku mieliśmy duży atak hakerski rosyjski na Ukrainę, gdzie praktycznie sparaliżowało struktury bankowe, struktury administracji rządowej i tak dalej. Tam, o ile pamiętam, wirus typu PETI był użyty. Ukraińcy to bardzo dokładnie rozpracowali. Jeżeli go rozgryźli, to tak jak ze Stunexem i paroma innymi rzeczami, można go trochę podrasować i użyć drugi raz. Szczególnie, że ta wymiana ciosów w 2022 była mocna. 16 chyba lutego czy 17 lutego Ukraińcy po raz kolejny oberwali bardzo mocno. Potem w grudniu 2022 z kolei Rosjanie oberwali w systemy bankowe i nie tylko, więc być może gdzieś na podstawie tych sprawdzianów, jak to działa, udało się znaleźć lukę w administracji celnej, bo jeżeli robili to Rosjanie, no to musieli mieć, obstawiam, ten uniwersalny silnik dla wszystkich tych struktur rządowych jednolity, biorąc pod uwagę powiedzmy zasady działania bezpieczeństwa. I być może, że wpakowali któregoś z tych wirusów, które sami swego czasu rozsyłali. Tutaj jedna uwaga, widzę, że Blue Wolf napisał o ZEA i Zatoce, faktycznie o tym zapomniałem. Jeżeli chodzi o Emiraty, to w zeszłym roku był olbrzymi wzrost i w tym roku też będzie wzrost, moim zdaniem. A więc dzięki. Faktycznie jak się rozpędziłem w tej Afryce, tak zapomniałem, że jeszcze jest Zatoka. Super. Okej. Maćka znowu zmroziła. Jesteś? Maciek z nami? Jestem. Tak. Powiesz Machaj. coś w tej kwestii, czy lecimy dalej? Lećmy na razie dalej. Dobra, no to teraz Paweł i co? Rubelek czy wymiana handlowa? Wiesz co, no może ten rubelek polećmy, bo on jest ciekawy i myślę, że tutaj sporo ludzi na ten temat czeka. Pierwsza rzecz, skąd te spadki na rublu, bo wszyscy się zastanawiają. Ja myślę, że nie ma co się zastanawiać. Mówiliśmy jakiś czas temu i pewnie słuchali tego, co mówiliśmy u kapitana i z kapitanem i pewnie się Przycięli wszyscy teraz dostęp do posłuchali, informacji. tak. No. A tak poważnie, no słuchajcie, wygląda to tak, że prawdopodobnie, znaczy no to jest dosyć prosta rzecz, tak? W zeszłym roku z kim Rosja handlowała? No tu właśnie wracamy. No handlowała głównie z Europą, no i to Europa dofinansowywała tą wojnę na Ukrainie, szczególnie do grudnia, bo w grudniu wprowadzono ten pułap cenowy, no i zaczęto ograniczać dopływ euro do Rosji. I w 2023 mamy zupełnie inną sytuację niż w 2022, tak? Czyli mamy taką sytuację, że już nadal Rosja handluje z Europą, ale już nie w takiej skali. Ten bilans handlowy cały czas spada, jeżeli chodzi o Europę. Tam swego czasu prezentowałem właśnie slajdy głównie dotyczące węglowodorów. A więc z jednej strony wolumenowo, no tam spadliśmy, jeżeli chodzi o ropę, prawie do zera. W tym momencie, jeżeli chodzi o ropę, mamy tą Europę Środkową, Węgry, Słowacja, tak, Czechy, gdzie tam ta ropa płynie, plus ten transport morski. Tutaj mamy Bułgarię, być może jakiś kraj pominąłem, ale to Austrię pominąłem właśnie, jeszcze Austria dostaje rosyjską ropę, natomiast są to dosyć małe ilości, jeżeli chodzi o gaz, no to też sobie mówiliśmy, są małe ilości, a więc skoro Rosja mało sprzedaje węglowodorów,
a tak naprawdę więcej do Europy to tak za bardzo nic nie eksportowała. Jeszcze tam sprzedaje właśnie jakieś tam diamenty, które w maju przy okazji mają być w końcu ograniczone. A takie są zapowiedzi, że w tym nowym pakiecie jednak znajdą się te diamenty. Tutaj podobno Polska mocno naciska, już Belgowie są przekonani. Zresztą to chyba wynika, że ten handel tam w sumie się prawie, może nie to, że załamał, ale się dosyć mocno zmniejszył, jeżeli chodzi o Alrosę. Natomiast w każdym bądź razie nie ma dopływów euro, nie ma dopływów tak silnie dolarów, no bo ta ropa rosyjska jest tańsza. Mówiliśmy o tym, że w pierwszym kwartale spadek na ropie i gazie, no to jest 45% przychodów. No to skoro mamy taki spadek rok do roku, a pamiętajmy, i o tym będziemy mówili za moment, że w zeszłym roku za styczeń, luty mieliśmy nadwyżkę handlową 38 miliardów, tak? Czyli styczeń, luty 38 miliardów dolarów. Tyle była Rosja na plusie. Na koniec roku była w którymś tam momencie 220 miliardów dolarów. Oni to wszystko wydali na wojnę, natomiast w tym roku sytuacja jest inna. Nie ma takiego dopływu waluty. Nie ma takiego dopływu euro, dolarów, bo trudno to jest rozliczać. I to jest jeden aspekt, czyli mamy z jednej strony w zeszłym styczeń, luty w zeszłym roku mieliśmy 37,7 miliarda dolarów, a w tym roku styczeń, luty mamy 12 miliardów, tak? Czyli spadliśmy trzykrotnie, czyli trzykrotnie jest mniej euro, tak? Euro, dolarów i innych rzeczy i również jenów. Ale doszła jeszcze dodatkowa rzecz i o tym sobie będziemy mówili pewnie przy tych Chinach, natomiast doszedł yuan i bardzo duże zapotrzebowanie na yuana. A więc mamy sytuację taką, że no firmy muszą importować rosyjskie. Żeby importować, muszą kupić na zachodzie lub w Chinach. Żeby kupić, no muszą mieć albo juany, albo dolary, bo Chińczycy dolary przyjmują, to nie ma problemu u nich, euro, no lub jakaś inna waluta, tak, nie wiem, jakiś tam frank szwajcarski, czy jakaś inna taka cywilizowana waluta. No i Rosjanie tych walut nie mają. Dlaczego nie mają? Bo nie ma takich przychodów z eksportu, takie jakie były w zeszłym roku, a wydatki są i jeszcze dodatkowo muszą wydawać na te komponenty dla wojska. Skoro tak, no to mamy sytuację taką prostą. Jest mniej towaru, a więcej jest chętnych. Skoro jest mniej towaru, czyli mniej tej waluty, no to automatycznie ta waluta rośnie. Tutaj nie ma. Tu może dopowiem, się... bo Rosjanie w obawie przed po prostu utratą wartości rubla za wszelką cenę chcą do skarpety sobie tego dolara dokupić. Tak, i dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której ty powiedziałeś, czyli dochodzi ten element, oprócz tego, że firmy na przykład teraz obecnie najbardziej poszukują nie euro i dolarów, to też poszukują na rynku, ale poszukują juanów, bo jeżeli chodzi o sprzedaż juanów na giełdzie moskiewskiej, no to mamy wzrost, słuchajcie, 74 razy w pierwszym kwartale. No takiego wzrostu, no to wyobrażacie sobie, jakie to 74 razy, jest większe zainteresowanie, jest większy obrót, jest więcej chętnych, żeby tego juana posiadać. Zaczynają się również chętni, indywidualni na tego juana. Tu dochodzi problem następny, że juan nie jest sprzedawany albo jest niechętnie sprzedawany i oferowany przez bank chiński w postaci gotówki, a więc oni, tak jak Hindusi, nie za bardzo chcą, żeby ten juan gdzieś tam chodził poza Chinami w obrocie takim gotówkowym. A więc tutaj Rosjanie mają trudności z pozyskaniem tej gotówki i ogólnie mają problemy z pozyskaniem jakiejkolwiek gotówki. I teraz jaka sytuacja będzie w kwietniu? O tym mówiłem. W kwietniu wydaje się, że bank centralny będzie musiał cały czas walczyć o to, żeby utrzymać ten kurs, tak? A więc cały czas będziemy mieli różnego rodzaju interwencje, tak żeby ten kurs utrzymać no, w ryzach, tak? Czyli powiedzmy, żeby ten przykładowo dolar nie był wyżej niż 85, a euro wyżej niż 90, powiedzmy tam 4-5. No i tak będziemy mieli dopóki się coś nie zmieni. A co się może zmienić? Mogą pojawić się swapy walutowe z bankiem chińskim.
Ale to sobie powiemy, jak będziemy sobie omawiać ten eksport, import, bo to jest bardzo mocno powiązane. I jeszcze jest jedna rzecz, i ona jest chyba najistotniejsza. W tak złej sytuacji, czyli w styczniu i w lutym, na tym rynku walutowym była wizyta w marcu towarzysza Xi w Moskwie. I ja mówiłem cały czas, że to jest początek wielkiej smuty. Dlaczego? Dlatego, że Rosja zgodziła się na używanie juana w rozliczeniach międzynarodowych, co spowodowało, że dolała tej benzyny do ognia, no bo nagle wszyscy... Zapotrzebowanie znika Tak. z rynków zagranicznych, w ogóle niepotrzebny będzie rubel, nie? No to po co jestem takim Kazachstanem, kupuję od Chin, kupuję od Rosji, sprzedaję do Rosji, sprzedaję do Chin. Dlaczego ja mam się... A jeszcze widzę, że ten rubel się ciągle osłabia, no to po co ja mam się w tym rublu rozliczać? Chyba że Rosjanie wymyślą jakiś tranzytowy, znowu rubel, który będzie 1:1 do juana, nie wiem, no ale to na to samo wyjdzie, tak? A więc sytuacja robi się powoli zła, no i dochodzą oczywiście te problemy budżetu, o których sobie mówiliśmy, no bo budżet też potrzebuje pieniędzy. No i tak to, słuchajcie, mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tego Ale to juana, dopowiedz, że jak potrzebuje rubla. pieniędzy i będzie drukował tego rubla, nie? Więc będzie osłabiał też tą walutę. Wiesz co, pewnie tak, przy czym nie będzie to, myślę, jeszcze kwiecień. W kwietniu będą zatory płatnicze. Tam jak gdyby teraz najbardziej palącym problemem jest brak płynności na juanie. O tym sobie, pamiętasz, rozmawialiśmy przed odcinkiem. Natomiast no, będzie pewnie dodrukowywał, ale ten dodruk, myślę, dopiero nastąpi w drugiej połowie roku, kiedy im się to wszystko zacznie sypać. A dlaczego nastąpi, to sobie też za moment powiemy. Przy tym, jak będziemy mówili o tej wymianie rosyjsko-chińskiej, bo trzeba sobie powiedzieć, że no mamy problem nie tylko w wymianie, że w tym momencie Rosja nie eksportuje do Europy i nie importuje, albo mniej importuje z Europy, bo są sankcje, ale jeszcze jest problem tego, że Chiny i Indie są głównymi partnerami handlowymi i jest takie niezdrowe uzależnienie rosyjskiej gospodarki nie tylko od juana, ale również od towarów z Chin. Tak, bo tam sobie mówiliśmy, że Rosjanie muszą wymienić bardzo dużo maszyn, komponentów, a jedyny kraj, który ma jakieś zamienniki, jakieś analogii, no to są Chiny. No bo Tutaj może wrzucę, bo to akurat na przestrzeni ostatniego tygodnia się pojawiło, co wysłałeś mi odnośnie przewozu kontenerowego. Tak, to możesz poruszyć, bo to jest bardzo... Tak. Gdzie wiadomo, logistyka w Rosji opiera się na kolei i większość maszyn do obsługi, do przeładowywania tych kontenerów to są maszyny niemieckie albo holenderskie, dwie chyba firmy takie najbardziej... Zachodnie, takie tam wysyłają. Zachodnie, ogólnie zachodnie, tak. No i chodzi o to, że do tych maszyn zaczyna brakować części i serwisu, bo te firmy się wycofały. I jest to wąskie gardło, bo bez tych maszyn nie można przeładowywać tych kontenerów, no bo nie da się tego zrobić ręcznie. Da się. No tak, ale to wiesz... Da się i o tym właśnie mówiłem. Dobrze, ale to jest już, wiesz, pewne ekstremum, nie? Żeby zachować jakieś pewne zdolności logistyczne, no to nie oszukujmy się, nie da się. No i w tym momencie Chiny bardzo chętnie będą chciały wejść i po prostu przejąć ten cały sektor, co jest, no to będzie pewnie trwało, części zamienne, ale później maszyny i tak dalej, ale docelowo to Chińczycy będą rozdawali karty w Rosji, jeżeli chodzi o przewóz kontenerowy, kolejowy. Tak, myślę, że to jest dosyć znaczące, bo w każdej chwili mogą wypiąć wtyczkę i Rosja nie ma alternatyw, jeżeli cały czas będą sankcje z Zachodu. Nie? Tak, wiesz co, no myślę, że to jest tak, że Chińczycy będą powoli tak przejmować sektor po sektorze, ale nie dlatego, że oni chcą, tylko dlatego, że Rosjanie sami będą przychodzić do nich i będą prosić o różnego rodzaju maszyny, komponenty. Natomiast to przejmowanie będzie raczej takie oddolne
oczywiście musi mieć błogosławieństwo partii EC, natomiast no widać jak to wygląda. Te sektory po przejęciu chińskim widać na przykładzie na przykład rynku motoryzacyjnego. To myślę, że to jest dobry przykład. Co czeka Rosję, na przykład jeżeli mówimy o przewozy, tak, jeżeli mówimy, nie wiem, o transport na przykład kolejowy, o ten rozładunek. Mówili, że się nie da, ja powiedziałem, że się da. Dlaczego? Dlatego, że gubernator Kaliningradu poprosił właśnie rosyjski rząd o dodatkowe środki na wsparcie ręcznego rozładunku, bo oni nie wyrabiają się z tym, co mają i to jest właśnie spowodowane tym, że część jak gdyby maszyn nie pracuje, no i muszą to robić ręcznie. A żeby Tak ręcznie więc robić, wyobraźcie sobie, widzowie, tak, no to... setki osób, które noszą kartony jak, nie wiem, 300 lat temu, bo tak, nie ma no, maszyn. po dźwigu maszyny nie ma, tak, to są specjalistyczne często właśnie jakieś tam I urządzenia. to nie mówimy o Dalekim Wschodzie, tylko Kaliningradzie. Tak, bo to jest kilka rejonów, Daleki Wschód też, natomiast ten najbardziej taki dla nas bliski, no to Kaliningrad, tak. Więc tak to wyglądało. To też jest bardzo ciekawe, jeżeli wszyscy tam eksperci wojskowi planują jakieś transporty, uzbrojenia i tak dalej. Ciekawe, czy zwracają uwagę właśnie na ten jeden drobny element, taki jak przeładowanie kontenerów na pociągach. O, słuchaj, są pytania od widzów, to też trochę udzielę informacji. Czy znamy deficyt budżetowy w Rosji w marcu? No, według Ministerstwa Rosji w marcu nie było deficytu, był proficyt. Mhm. No tak, tam mówiłem ostatnio, jeżeli ktoś chce odsłuchać, u kapitana w Wieściach Rosji, mówiłem jak tam się pojawił dodatkowy bilion, nikt nie wie skąd, rząd nie chce się pochwalić i milczy. Ja mam tam pewien trop, który jest konspiracyjny, że te pieniądze pojawiły się z przeksięgowania, no bo one fizycznie w cashflow one już dawno zostały wydane, natomiast memoriałowo rząd zaksięgował prawdopodobnie wpływy, nadwyżkę z rosyjskiego ZUS-u, tak, z PFR-u, ale być może tam jeszcze jakieś inne rzeczy mogły się pojawić, tak, bo tam były jakieś dodatkowe też wpływy takie poza sezonowe, czy takie no nietypowe, a więc powinien być deficyt, ale deficytu nie było. Zobaczymy jak to będzie w kwietniu. W kwietniu mniej więcej powinni mieć te same słabe wyniki co styczeń i luty i marzec bez właśnie tego biliona. Dlaczego? Biliona rubli. Dlaczego? Czy to jest około tam 12,5 miliarda dolarów. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie ustawili tą ropę, podatek od ropy, tak jakby ropa była po 50, średnia cena Uralsa była po $50, bo oni powiedzieli, nawet więcej może, tam nawet może będzie powiedzmy 51, ale powiedzieli Brent minus 34, więc to w zależności jaka średnia wyjdzie powiedzmy za kwiecień, no ale powiedzmy jeżeli Brent będzie średnia 84-85, to tak jakby płacili, że Urals jest za 51. I przez to Urals już kosztuje 60 na giełdzie moskiewskiej, tak? A więc sytuacja jest też bardzo ciekawa, bo Urals do wewnątrz Rosji jest droższy, czyli na rynku wewnętrznym jest droższy, a w eksporcie jest tańszy, bo nadal muszą udzielać tych dyskantów Chińczykom i Hindusom. Natomiast czy to spowoduje, że benzyna i ropa w Rosji będzie droższa? Nie. Dlaczego? Dlatego, że oni mają coś, czego nie ma u nas, tak zwany tłumik paliwowy, czyli rząd dopłaca do paliw, jak mamy wahania, tak? Czyli jeżeli teraz Urals poszedł w górę, to rząd dopłaca. Jeżeli ktoś twierdzi, że w Rosji jest tania ropa i tanie są paliwa, bo oni sobie tak świetnie radzą, to nie jest do końca prawda, a więc nie wierzcie różnego rodzaju hochsztaplerom. Po prostu oni mają tłumik paliwowy i ten tłumik paliwowy powoduje, że te ceny są mniej podatne. Być może jakaś partia w Polsce też by chciała to wprowadzić, a więc zapraszam, tu będą wybory. Paweł, bo mija pół godziny, a nasza trójka milczy. No milczy, ja bym może zapytał, czy chcą się wypowiedzieć w którejś z tych rzeczy, Mówiłem, zanim że polecisz dalej, ze względu na to, że kremlinkowe.
że no, nie Przepraszam. zabierają głosów. Panowie, czy ktoś chce coś dopowiedzieć w poprzednich kwestiach? Znaczy, to co już też A, napisałem w napisane w odpowiedziach, ktoś tutaj pytał o ten deficyt, tak? No, patrząc na pierwsze 2 miesiące można by się pokusić o jakiś trend, ale nie możemy tego zrobić, bo rzetelne źródło danych typu rachunek kasowy księgowości kasowej rosyjskiego Ministerstwa Finansów został ukryty dla nas na tą chwilę. Zobaczymy, czy coś sobie z tym poradzimy. Więc rzetelnie nie możemy ocenić, ale czy mogłoby to teoretycznie być te 36, powiedzmy, miliardów dolarów? Jest to możliwe. Patrząc na mikrotrend, jaki można by wyznaczyć, ale pewności nie mamy, dlatego żadnych szaleństw tutaj nie będziemy popełniać w tym zakresie. Natomiast widzę, że całokształt naszego live'a właśnie zamarł na YouTubie. Nie, ja widzę, że cały czas 1000 osób jest. No ale ja patrzę na YouTube'a w tej chwili i wszyscy jesteśmy zmrożeni. Okej. A, A to może wiesz co, u ciebie, bo może pewnie znając życie na tym, na Kremlinka jest dobrze. Zaraz zobaczymy, tak? A z Czat ciekawości- się rusza, ale obraz wszędzie zastygł u mnie, więc nie wiem jak to wygląda, ale Znaczy, tobie też tnie obraz i zdejmuje ci dosyć dużo pikseli z ciebie, więc cały czas masz problem z transmisją. Ja mam tutaj taki pomysł i teraz już wszystko jest będzie. okej. Ludzie mówią, że jest okej. Teraz jest okej, kapitana już nie ma. Kapitana nie ma. Dobra, słuchajcie, to przejdźmy może do tego trzeciego tematu, bo ja jeszcze mam tam kilka tematów, a więc no tutaj jeżeli chodzi o eksport, import, mamy dane za cały pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o Chiny. No i mamy bardzo dobre informacje, bo okazuje się, że obroty handlowe między Rosją a Chinami w okresie styczeń-marzec wzrosły o 38% rok do roku, osiągając 53 miliardy dolarów. Więc super informacje dla Chin, bo okazuje się, że eksport, słuchajcie, to o czym mówimy cały czas, eksport z Chin do Rosji wzrósł o 47%, a w drugą stronę już tylko 32%. A więc z jednej strony, no i mamy taką tendencję powoli zmiany trendu, bo do tej pory mieliśmy bardzo dużą nadwyżkę, jeżeli chodzi o handel pomiędzy Rosją a Chinami. I przypomnijmy, że cała nadwyżka w 2022 roku dla rosyjskiej gospodarki, tych obrotów bieżących, saldo obrotów bieżących to było 227 miliardów dolarów. A jeżeli chodzi o Chiny, za pierwszy kwartał już mamy tylko 5 miliardów dolarów. No i tutaj słuchajcie, no mamy spadek w tym momencie trzykrotny. I ta można powiedzieć, że maleje nam ta nadwyżka, jeżeli chodzi o wymianę, natomiast rośnie eksport, tak? Eksport z Chin do Rosji to jest 47, w drugą stronę 32, czyli za moment, no to jest kwestia, nie pytanie, czy pojawi się deficyt w handlu pomiędzy Chinami a Rosją, tylko kiedy, tak? Wydaje się, że to może już się pojawić w którymś miesiącu, na przykład w maju czy w czerwcu, jeżeli chodzi o kwartał drugi. No i to jest następny powód, dlaczego ten rubel się osłabia. No bo do tej pory mieliśmy duże wpływy z eksportu, przestawiliśmy się na Chiny, drugie półrocze jeszcze też dawaliśmy radę, no bo ta ropa była w miarę droższa, natomiast teraz, ponieważ ropa spadła, inne surowce też spadły, gaz spadł, no gaz może z Chinami to nie ma znaczenia i z Indiami, no niemniej spada ten, albo inaczej, nie rośnie ten eksport tak mocno, bo rośnie w wolumenie, to znaczy Chińczycy coraz więcej kupują tej ropy, bo Rosjanie oferują ją z dużymi dyskontami, ze zniżkami, natomiast w drugą stronę jeszcze więcej Rosjanie są zmuszeni kupować z Chin. I to takich towarów high-tech, ja to nazywam high-tech, tekstylia i szmelc, tak? Takie jakieś te inne.
ponieważ nie mogą kupić tego z Europy i nie mogą też kupić tych komponentów dla wojska, również tych maszyn, leków. No tutaj będą, znaczy leków niby mogą kupić, no ale wiesz, to trochę inny jest case, tak? No Bo nie tak. ma jak gdyby sankcji na leki. Natomiast no, ponieważ firmy zachodnie się wycofały, uznają ten rynek rosyjski za nieperspektywiczny, no to mniej więcej tak wygląda. Dobra, spróbuję kapitana włączyć, że potem będzie miał że będzie bez niego ten kanał. Ale jest. widzę, śledzę. Dobra. Ale wiesz co, naprawdę, jak ciebie nie ma, to jest zdecydowanie lepiej. Znaczy, W sensie transmisji. Wiem, tak, co pod miałeś względem na myśli. transmisji, tak, żeby nie było, tak. Dobra, i słuchajcie, i teraz przechodzimy do tego najważniejszego zagadnienia, bo skoro mamy taką sytuację, że w zeszłym roku mieliśmy 227 miliardów, a w tym roku będzie nadwyżki może 50, może 40. Elwira sugeruje, że ona już w styczniu mówiła, że nie będzie więcej niż 60. A więc ja bym się jej słuchał, tak? Skoro ona mówi, że nie będzie więcej niż 60, no to nie będzie więcej, tak? Będzie pewnie 50-40, co powoduje właśnie osłabianie rubla i powoduje jedną rzecz. Ten bilans handlowy będzie za moment na niekorzyść Rosji. Chiny będą dostarczać no de facto wszystko i będą znaczy no nawet nie to, że wymuszać, natomiast będą rozliczać się z Rosjanami w juanach, bo to dla obu stron, dla tych firm, bo dla Rosji to moim zdaniem jest bardzo niekorzystne. Jeżeli dokładamy do tego, co car powiedział, że te juany są jak najbardziej okej, no to robi się taka sytuacja, że Rosja w tym momencie ma olbrzymi problem z płynnością właśnie juanową. Nie ma tych juanów na rynku. Oni kupili 74 razy więcej niż w zeszłym roku, tak, czyli to jest tam za pierwszy kwartał 2 biliony rubli, to jest około 25 miliardów dolarów, niby nadal mało, no ale powiedzmy w zeszłym roku było 74 razy mniej. Oczywiście ten juan się umacnia i zwiększają się ilość transakcji w juanie kosztem dolara, euro, ale przede wszystkim kosztem rubla, bo pamiętajmy, że ten rubel stanowił 20 parę procent w zeszłym roku i to były głównie kraje tak zwanej w Rosji bliskiej zagranicy, czyli on wypchnie prawdopodobnie w dużej mierze może tam poza Białorusią, tak, nie? Ale ogólnie, ale i tam też, bo tam widać też, że te białoruskie firmy też bardzo tego juana chętnie przytulają, ponieważ oni handlują dosyć mocno też z Chińczykami. A więc wszystko wskazuje na to, że za moment, powiedzmy za pół roku zniknie nam rubel w rozliczeniach, dolar i euro się zmniejszą, ale nie znikną, bo nie mogą zniknąć z wielu względów, szczególnie dolar. No i słuchajcie, będziemy mieli taką sytuację, że Rosja będzie miała z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz większy problem z płynnością. No i ktoś się zapyta, no dobrze, no czy jest ratunek? Jeżeli chodzi o płynność, jest, bo już Rosjanie obecnie wystąpili do rządu chińskiego i do banku chińskiego z prośbą o swapy walutowe, czyli coś takiego, co zrobił Fed jakiś czas temu, żeby stabilizować rynek międzynarodowy, luzując jeszcze dodatkowo dolara, czyli go drukując, no to teraz możemy sobie wyobrazić, że podobne, i to nie to, że Chiny zaproponowały Rosjanom te swapy walutowe, tylko to sami Rosjanie proponują, ponieważ no, oni są przerażeni, że ta płynność im cały czas leci, no i firmy nie mogą kupić tego juana, są jak gdyby problemy, no i próbują stabilizować. Jeżeli zgodziłyby się Chiny na to, no to w tym momencie można powiedzieć, że mają Rosję w garści. Tak. Więc to rozmawialiśmy przed spotkaniem z Mateuszem. Tak. Ja może to też tak, wytłumaczysz. żeby właśnie zrozumiał ktoś, kto nie jest tak biegły w tej kwestii. Wyobraźcie sobie, że handlujecie, nie wiem, z kimś ogórki za pomidory. Zawsze sprzedawaliście więcej ogórków, on wam mniej pomidorów, ta sytuacja się zmienia.
i teraz będziecie mieli coraz więcej pomidorów, coraz mniej ogórków będziecie sprzedawali, a płacicie za to w tym momencie walutą, którą drukuje sobie ten właściciel tych pomidorów. No i dogadujecie się tak, że on wam będzie drukował i dawał kasę, żebyście kupowali od niego te pomidory. Rozumiecie, że to się robi taka Ja nic pętla. nie rozumiem, no ale okej, kontynuuj. Okej. Chodzi o to, że tworzy się to taka pętla, że Chińczycy będą drukowali darmowego juana, którego sobie po prostu wypuszczą z drukarki, będą dawali Rosjanom, a Rosjanie za to będą kupowali w Chinach towary, bo będą coraz bardziej uzależnieni, będą importerem praktycznie wszystkiego, co się da. Więc no, to, co mówisz, jak będą mieli ich w garści, no to będzie tak, że Chińczycy będą jedynym dealerem heroiny w mieście, a Rosja będzie coraz bardziej uzależniona. Tak to można najprościej opisać, żeby to było jasne i zrozumiałe. Nie? I to się w tym momencie dzieje. Dobra. To się po prostu zaczęło. Z tym heroiną to zrozumiałem, ale z tymi ogórkami, pomidorami. No okej, dobra. Trzeba było od razu przejść w narkotyki. Rozumiem. Ja już od razu zaczął od tego, to pewnie. Słuchajcie, no ale okej. może pokrótce dla osób, które trochę inaczej, tak jak ja, rozumieją. Tam jest swap walutowy, czyli w tym momencie Chiny dadzą odpowiednią ilość, czyli Rosjanie kupią odpowiednią ilość juanów, a za 3 miesiące na przykład, no zależy jaka to będzie transakcja, będą musieli oddać. No i teraz, jeżeli się okaże, że nie opanują tego kursu, to za 3 miesiące może się okazać, że ten yuan w rublach będzie droższy. Czyli jeżeli oni by chcieli ruble zamienić na te juany, no to będzie już po gorszym kursie. Oczywiście, jeżeli ustabilizują, no to być może będą na tym wygrani, ale ponieważ toczą wojnę i gospodarka im się sypie, no to ta chwilówka, którą sobie teraz wezmą na tą płynność, no to będą musieli za moment następną chwilówkę, następny swap, następny, tak? A Chińczycy, no mając tego juana, tak jak powiedział właśnie Mati, no to mogą sobie go teoretycznie no, puszczać ile chcą do tej Rosji, szczególnie, że to nie jest jakaś tam duża ilość, tak? Dla gospodarki chińskiej, a więc to w żaden sposób nie wpływa na nich. Mamy teraz, i jeżeli ktoś mówi, że Chiny nie będą miały przełożenia, no jeżeli te swapy zafunkcjonują, no to możemy sobie wyobrazić, że no słuchajcie, to powoduje, że wszystkie rezerwy walutowe Rosja musi gromadzić, albo prawie wszystkie musi gromadzić w juanach. Zresztą to już zaczęła robić. No bo musi mieć te juany, żeby potem oddać, nie? No bo to chodzi o to, że oni sobie poprawiają płynność na moment, no ale potem trzeba przecież to jakoś zwrócić, tak? No i jest to typowe właśnie takie uzależnienie. Im gorsze te wyniki będą w tym handlu międzynarodowym pomiędzy Chinami a Rosją, a jeżeli to, co mówię i to, co prognozuję, pojawi się tam deficyt, no to Rosjanie są moim zdaniem ugotowani. I mówienie o tym, że jest wielka smuta i że Wołodia doprowadził do tej smuty, moim zdaniem jest uzasadnione, dlatego że jeżeli on by się nie powiedział tego i nie nakłoniłby i nie dałby zielonego światła dla wszystkich tych rosyjskich firm, żeby zaczęły się rozliczać w juanach, no to ta sytuacja pewnie nie byłaby taka krytyczna, jak jest obecnie. Ale Paweł, to, że on się zgodził, to oznacza, że ta sytuacja najpewniej już była w tym momencie krytyczna. No tak, bo inaczej tak. by się nie zgodził, mi się wydaje. No tak, no to co było pierwsze, tak? Czy sytuacja była już taka krytyczna? No ale wiesz, no koniec końców no wyszło źle. Znaczy ty mówisz, że dobrze, ja mówię, że źle. No źle wyszło dlatego, że dla Rosji no nie ma teraz alternatywy, no bo co oni teraz powiedzą, wiesz, bo jeszcze jakby nic nie mówili, no to mogliby po cichu brać te dolary i euro, nie? I udawać, że i próbować to jakoś rozliczać, pomimo, że mają problemy z rozliczeniem, ale nawet bez tego SWIFT-u powiedzmy mogliby, nie wiem, sobie tam faksem przelewać te pieniądze, tak jak w latach powiedzmy 80. zeszłego wieku. Takie transfery i takie pamiętam, takie były. Natomiast no, ponieważ są te juany, no to teraz nie ma odwrotu, no bo co oni, na co oni mogą przejść? No, znaczy mają tego jeszcze dirham z tym ZEA, coś jest z Hindusami, no ale to
ta waluta nie ma płynności, tak? To w ogóle jak nieporozumienie jest i jakaś trochę kpina z tego wszystkiego. Ale mamy najważniejsze waluty, tak? No to jest dolar. Na dolara teraz co? Putin powie, dobra, wracamy do tych firm, do dolarów. To już się nie da też tak odkręcić, dlatego że dużo Tak. firm zaczęło tworzyć rachunki w bankach chińskich, na przykład w Hongkongu mają w bankach pootwierane rachunki, dzięki temu zmniejszają sobie koszty i rozliczają się właśnie już w juanach. No i teraz co? Przecież nie powiem, no to teraz może jednak dolary, no. No tak to Paweł, nie zadziała. Powiedz mi, co sądzisz, bo tak naprawdę dla przedsiębiorcy takiego rosyjskiego, jaka będzie różnica, jeżeli on się będzie rozliczał, czy w dolarze, czy w juanie? Co to dla niego będzie oznaczało? Czy będzie dla niego jakaś różnica, bo to oznacza, wiesz, uzależnienie państwa, ale dla takiego biznesmena? No dla biznesmena, no biznesmen patrzy, czy ten oligarcha, no bo tam mamy jednak tych dużych biznesmenów, oni patrzą, żeby mieć zysk. I teraz rozliczenie w juanach na ten moment dla nich są same plusy. Tak? Oni nie patrzą tak jak, że za moment, jeżeli chodzi o eksport towarów chińskich, przekroczymy tą magiczną granicę 50%. Co ich to obchodzi, nie? Oni patrzą, żeby jak najwięcej zarobić. A gdzie teraz mogą najwięcej zarobić? No jeżeli nie chcą ich w Europie, nie chcą ich w Stanach, zamrażają im różnego rodzaju aktywa, tak, tym firmom w Europie, a w Chinach witają ich z otwartymi rękami i można powiedzieć, że chcą tej współpracy, no to są tworzone właśnie spółki joint venture, szczególnie, że Chińczycy mają często jakiś tam kapitał. Rosjanie mogą oferować różnego rodzaju, tylko mówię, no to jest taki handel, gdzie obie strony są nieufne, bardziej Chińczycy są nieufni, natomiast no Rosjanie, te firmy nie za bardzo mają wybór. No bo jeżeli są, wiesz, takie sankcje, no to no oni idą tam, gdzie można jak najłatwiej zarobić, a najłatwiej zarobić jest, no sprowadzając chińskie towary, nie? No, jestem importerem, sprowadzam, natomiast Chińczycy tak nie za bardzo chcą te komponenty. I jeszcze jest jeden problem. Jeżeli jesteś producentem teraz obecnie w Rosji, to dostajesz strasznie po dupie przez tego rubla. Bo jeżeli jesteś eksporterem i masz na przykład ropę, zboże, diamenty, złoto, no to jesteś powiedzmy wygranym, no bo trochę więcej zarabiasz. Może przesadziłem, że wygrany. Ale jeżeli coś produkujesz w Rosji, no to skąd musisz sprowadzić komponenty? No Rosja za bardzo nie produkuje za dużo, wiesz, rzeczy, tak? Jakieś tam polimery, oprócz takich rzeczy, wiesz, właśnie jakichś surowych, nie? Minerałów, surowców i tak dalej, no to bardzo dużo rzeczy, maszyny, high-tech, komputery, systemy informatyczne, to wszystko musisz sprowadzać z zagranicy. No i w tym momencie twoje koszty rosną, tak? No a więc jak jesteś takim rosyjskim biznesmenem, no to chcesz zmniejszać te koszty, a zmniejszeniem kosztów jest rozliczenie w juanach, no bo po co masz jedną firmę, jedna coś tam sprowadza, druga coś wysyła do Chin, tak? No to idealnie się w tych juanach rozliczać. Tak zresztą dużo oligarchów działa, także mają, wiesz, oni nie mają tak, że mają tylko jeden biznes, no mają powiedzmy jakiś tam główny, ale tych biznesów mają najczęściej kilka. To są takie konglomeraty, takie w stylu trochę azjatyckim. Może nie aż tak olbrzymie, ale w tym kierunku i w tym kierunku będą szli. Dlatego, że coraz większe będą budowane takie firmy wokół tych oligarchów, czy tutaj ktoś poruszał te nawozy, akurat nawozy dobrze się sprzedają, a tam mamy tak naprawdę jednego człowieka, czy też jeżeli chodzi o nikiel, tam też mamy jednego człowieka, wiesz, mamy pewne takie segmenty rynku, gdzie mamy pozycję dominującą. No i teraz pytanie, z kim oni teraz robią biznesy? Oni robią z Chińczykami biznes. I oni będą zainteresowani, żeby następny rząd umożliwił im kontynuację tego. Więc tu mamy taką klasę, która będzie jak najbardziej zainteresowana tym, żeby kontynuować i żeby zwiększać współpracę z Chinami. A dla Chińczyków Rosja, no to jest tam bez znaczenia rynek, tak? Bo to jest mały rynek. Chiny interesuje Europa. Ale jeżeli Rosja byłaby uzależniona od Chin, no to na tym
politycznym levelu, na tym politycznym poziomie, no to rząd chiński jak najbardziej interesuje tutaj, żeby wiesz, no to być może jakieś tam firmy chińskie nie interesuje jakaś tam wielka współpraca z Rosjanami, no bo z ich punktu widzenia mikro, no to nie ma to znaczenia, ale z punktu widzenia takiego politycznego, zobacz, system bankowy chiński, rozliczenia w juanach, towary sprowadzane z Chin. To jest, ktoś powiedział, że Rosja staje się taką kolonią, wiesz, dla Chin, tak? Że oni sobie tam ściągają te towary chińskie, wysyłają w zamian minerały i ropę, no i to trochę tak wygląda, nie? To taka... Tak jak, wiesz, jakaś bananowa republika, nie? Że to No. już zaczyna być w ten sposób. Tak, i to będzie, wiesz, w tym roku się przede wszystkim pogłębiać, bo Rosja nie chce zmienić, wiesz, no chce w to brnąć, a żeby to brnąć, no to i tą gospodarkę jakoś na kroplówce utrzymywać, no to te Chiny są wręcz niezbędne. No chcą, nie chcą, w sensie nie mają wyjścia. Bo Nie, jakby, no mają, ja zawsze mówię, zakończyć mają. wojnę i... Kończą wojnę, no. jadą tam do tego Macron, Scholza, mówią, jesteśmy teraz, ten Putin zły, to on sobie tam teraz na wczasy pojechał na ten i gdzieś zaginął, a my tutaj mamy dobrego tam jakiegoś, nie wiem, Nawalnego czy kogoś innego i wtedy wszystko wraca częściowo, tylko częściowo do tego, co było. A czemu częściowo? No właśnie przez te Chiny. Bo teraz Chiny i te relacje, to nie będzie tak jak Europa przestawiła się na gaz i te surowce z innych kierunków, no to rosyjskie firmy przestawiły się, wiesz, na maszyny, wykonały pewien effort, pewien ten wysiłek, no i teraz co oni mają, a po co oni mają teraz kupować, jak chińskie były tańsze, no jakoś może gorsze, może coś, no ale działa, już się przestawiliśmy, to co, po co oni teraz mają cokolwiek sprowadzać? Ten proces wracania Europy czy Stanów Zjednoczonych do Rosji, no to będzie już liczony na dekady, o ile jest możliwe, bo im dalej Rosja będzie brnęła w to uzależnienie i bycie kolonią chińską, no to będzie tym gorzej. Bo tu jest Chinom duża też będzie nie na dysproporcja. rękę, żeby Rosja próbowała się wyrwać do Europy. No tak, no to jest z punktu widzenia przede wszystkim politycznego, no bo mówię tam te firmy, no to one są tam, ten rynek rosyjski nie jest jakimś dużym rynkiem, natomiast chiński rząd no, będzie zainteresowany cały czas, żeby utrzymywać Rosję no, w takim kagańcu, nie? No a w międzyczasie już mnie Arti tutaj na czacie uprzedził, bo Amerykanie podali 8 minut temu, że aresztowano domniemanego sprawcę wycieku z amerykańskiego systemu bezpieczeństwa. Jest to członek Powietrznej Gwardii Narodowej z Massachusetts, podano nazwisko Jack Teixeira. No i wygląda to, że tak powiem, śmiesznie, no bo okazuje się, że no, świeżo 20-latek czy coś takiego potrafi wywalić taki numer. A Zobaczymy, słuchajcie, co będzie może dalej. on z Minecrafta chciał jakieś, wiecie, te kill-off albo coś, a wy wszyscy mówicie, że to są agencje, nie? No właśnie. To może był no po właśnie. prostu jakiś deal, jakieś wyzwanie. No. No to z synem moim musiałbyś zamienić. On będzie tutaj więcej wiedział ode mnie na temat Minecrafta i tych tam rzeczy, co się wydobywa, tak? Dobrze, słuchajcie, chyba możemy powoli przechodzić do części trzeciej. Chyba, że ktoś Czekaj, może ktoś z tutaj szanownych panów chce się wypowiedzieć w tej kwestii, którą właśnie opowiedziałeś przez 15 minut. A, jak najbardziej, zapraszamy. Paweł, ja tylko mam pytanko. Jak długo będzie się opłacać Chińczykom inwestować? To znaczy, czy przekroczenie tych magicznych 50%, czyli rzeczywiście wchłonięcie tego rosyjskiego handlu będzie takim super biznesem, czy też będzie też problemem, jeżeli chodzi o zawirowania dla Chińczyków? Wprawdzie to nie jest duża gospodarka, ale co zrobić, żeby stale utrzymywać tego trupa? Wiesz co, i to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, bo Chiny robią to bezinwestycyjnie, można powiedzieć, tak? Inwestycje chińskie są na ten moment no nieporównywalne, jeżeli nawet porównujemy, nie wiem, w Afryce inwestycje, czy w Azji,
nie wiem, tam przykładowo w Wietnamie, tak, no to tam mamy wyższe inwestycje niż w Rosji. Chińczycy, ponieważ firmy nie chcą inwestować, to chodzi o to, że Rosjanie kupują najczęściej gotowe produkty chińskie. Tak? I Tu plus też ściągają przykład- komponenty, nie? Ale tam nie ma czegoś takiego, że Chińczycy na przykład mówią, że teraz No wiesz, mi chodzi o to, że możesz będziemy jak silniki uzależnisz budować na w Rosji. Na tak Mhm. absolutnym poziomie, no to potem Że będzie na dla ciebie takiego problemem. zombiaka tam. Tak, no i wiesz, tylko że tu jest problem, że gospodarka chińska jest 18 razy większa niż rosyjska. I to tak jakbyś uzależnił, nie wiem, od siebie jakąś wyspę na Karaibach. No uzależnisz, no i co z tego, nie? Ale wyspa nie ma 4000 rakiet. No ale wiesz, lepiej mieć uzależnioną Rosję niż przeciwko sobie, nie? No bo z drugiej strony Zgoda, przecież... tylko cały czas pamiętaj, że mimo wszystko mam nadzieję, że przy założeniu chińskiej równowagi Chińczycy zdają sobie sprawę z tego, że to uzależnienie od Rosji od Chin może być dokładnie tym samym dla Rosjan, co w pewnym momencie ten łomot w 1905 w wojnie rosyjsko-japońskiej. Bitwa pod Tsushimą. Wiesz co, nie Wiesz, myślę... Ale chodzi o ten kac moralny, czy tą wściekłość po prostu, bo Rosjanie są jacy są, ale jeżeli okaże się, że jesteśmy chińską kolonią, no to Chińczycy nie wyślą 500 000 chińskich żołnierzy, żeby zapanować nad bałaganem w Rosji, kiedy ktoś postanowi obalić cara. Nie Tylko wiemy, jest- co, wiesz, nie wiemy, co będzie, wiesz, to teraz... Rosyjscy No właśnie, turbopatrioci. bo to jest też bardzo taka niebezpieczna gra ze strony Ale to Chin, nie jest- ponieważ bo Rosjanie mimo wszystko mają tą fobię i zdają sobie sprawę z tego, jak się role odwróciły. Oligarchowie sprzedadzą Tak. wszystkich bez problemu, No, ale w I to się momencie, w dzieje. którym Chińczycy postanowią pozbyć się oligarchów, na swoich oligarchów, po co mają Ale to jest robić? Będzie jeszcze chciał jedna sobie. kwestia Ci demografii. oligarchowie, wiesz, stabilizują, nie? Jest jeszcze kwestia demografii, że Rosja będzie się kurczyła demograficznie. I tak naprawdę z tej wielkiej Rosji, czy z ZSRR, czyli 300 milionów ludzi, teraz mamy 140, ale za następne 70 lat może spaść w tych pesymistycznych gdzieś tam kalkulacjach nawet o 80 milionów. Mhm. 80 Ale milionów, więc Rzucałeś tam ten tak, raport, tak. ja tam sobie zajrzałem na ten oryginalny amerykański, Mhm. znaczy ten jeszcze tekst po angielsku i on Tak. tam jeszcze bardziej pesymistycznie w Tak. pewnym momencie szedł, bo to było założenie takie, że jest dobrze, kiepsko i przerąbane. Bardzo. Mhm. Ale według wzorców, które oni tam wpisali, no to aktualnie są na poziomie przerąbane i jeszcze gorzej, bo to jest i kolaps życia, i kolaps Tak. migracji, i kolaps gospodarki, i tam jest jeszcze niżej. Oni tam chyba o tym cały ten czas najbardziej mówimy od pół dolny, roku. No ale my oni tam mówimy, ten ja najbardziej powiedziałem, jest dolny wielka raport smuta mówi, w że Rosji. 77 czy tam jeszcze milionów. Tak. Mówimy, tak, jest, wiesz, więc pod taki każdym kraj, względem. Więc taki Pod kraj za każdym 70 lat już nie będzie miał nawet siły walczyć z Chinami, bo niech Chinom się zredukuje tam do, nie wiem, 900 milionów, No. ale jeżeli będzie Rosja 60-milionowa, no to będzie mogła sobie tyle powiedzieć, co nie wiem. Z czego okaże się, że tylko 50% jest, powiedzmy, Rosjan, tak? I tak dalej, i tak To dalej. nawet bo nie mamy zauważą, też- kiedy im 30% zniknie na zachodnia Kaukazie. Syberia. Tak, bo wiesz, no teraz mają 70% Rosjan, 30% pozostałych, a powiedzmy jeszcze 20 lat temu było to 80, a jeszcze tam, wiesz, w 90 było 90, tak? A więc oni Zaraz, tam... Paweł, nie. Jeżeli Tak. jest 135, 136 Nie, milionów... procent mówię. A, procent. Tak, no to jest... Mhm. Tak, w tej chwili jest to około 50% tylko. Nie, 70% Rosjan, tam 70 kilka podaje się. Mhm. 70 milionów ze 135. 70% To jest to, ciut nie powyżej. wiem, nie, więcej, 70%. Nie, także jest to już mniej. Arial Drabiński to wszystko ćwiczył, to jest 70 kilka milionów Rosjan, dlatego tak bardzo chcieli ukraść naród Tak, Ukraina. ukraiński, który by poprawił tą strukturę demografii I poprzez szybciej by się bliskość wchłonął. kulturową. To jednak, wiesz, rosyjski tam dobrze znają, tak, to jest jedna rzecz, no i łatwiej im się zasymilizować. Znaczy to teraz brzmi bardzo źle, co mówimy, no ale takie, Tak. to były takie zamierzenia. Dobra, słuchajcie, Godzina. panowie. Historia Związku Radzieckiego to była historia podbijania społeczeństw, wchłaniania ich i wysyłania do roboty. No.
Czy to byli Lub na Bałty, wojnę. czy to potem były obszary Kazachstanu, czy to byli Polacy, czy to byli Litwini, Łotysze, Estończycy, cały czas ta biała rasa była wysyłana na Syberię, żeby tam działać, więc no, nie sądzę, żeby akurat Rosjanie robili coś odkrywczego. No, problem w tym, że nie panują nad tym obszarem, z którego mogą deportować. I to jest prawdziwy kłopot. No, szczególnie, że ta niekorzyść powiedzmy na obszarze Kaukazu jest jeszcze większa. To nie jest już kwestia Kadyrowa i całej reszty, ale tam też ostro jest. Dobra, panowie, kończymy drugą część i za chwilę łączymy się w części trzeciej, gdzie Ponownie. spisałem sobie 12 pytań, które zadaliście w trakcie poprzednich live'ów. Spróbujemy na chociaż niektóre odpowiedzieć, mam nadzieję. Dobra, jakbyś No mógł to- mi je przesłać, to ja sobie je wrzucę i wyświetlę. Dobra, No, dobra, Widzimy to zaraz się przesyłam. zaraz. Na nowe Cześć. Dziękujemy. Czołem. Hej.